Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Tak, mam perukę. W każdym razie dzisiaj robię coś nowego i coś bardzo ekscytującego, bo jeszcze tego nie widziałam na polskim YouTubie, a mianowicie dzisiaj będę robić makijaż, który wybrali mi obserwatorzy Instagrama. Jakieś pół godziny temu na moim instagramowym profilu, tutaj będziecie mieć nazwę, wrzuciłam pytanie, a w zasadzie prośbę i oto ta prośba. Będę wam dawać do wyboru kosmetyki, albo będzie z lewej, albo będzie z prawej i tych kosmetyków będę używać na filmie. Będę dawać kosmetyki z każdej kategorii i to wy będziecie wybierać, którego użyję w make-upie. I oczywiście pojawiło się mnóstwo osób chciało zagłosować i bardzo wam dziękuję. Nie przedłużajmy i zacznijmy. Przygotowałam sobie pojemniczek ze wszystkimi produktami, które wam pokazałam na Instagramie i właśnie z tego koszyczka będę wybierać produkty, które wybraliście wy. Znaczy koszyczek to dużo powiedziane, to jest jakaś tacka. W każdym razie biorę mój telefon i do dzieła. Pierwsza jest baza i tutaj co wybraliście? O dziwo, myślałam, że wybierzecie tą drugą bazę, ale może na zdjęciu nie było tak dobrze widać, co to za baza, bo ta po lewej to jest Liquid Aura i to jest taka jakby perła na twarz. Tutaj użyję jako bazy Origins. Zobaczcie na tą magię. Widzicie, taki mus, ale w sprayu. Strasznie fajna opcja. I jest bardzo chłodny. Jakbyście się mogli zastanawiać, dlaczego mam perukę, to po prostu jakoś mnie tak naszło. Stwierdziłam, że robię coś nowego, to może sobie założę jakieś inne włosy. O, jest bardzo fajna i rzeczywiście bardzo ładnie wygładza skórę i robi taki piękny podkład. Dziwnie pachnie. No i to już za nami. I czas przejść do kolejnego. Tutaj jest podkład i 62% z was wybrało podkład Fenty Beauty. A teraz jeszcze kolejne głosowanie, bo zapomniałam, że jeszcze dam wam do wyboru, czym mam nałożyć ten podkład. Więc uwaga, czym nałożyć? Gąbeczką. Tutaj 78% stwierdziło, że gąbeczką. W takim razie biorę moją gąbeczkę, dokładnie tą ze zdjęcia, dokładnie, i nałożę podkład. Tutaj zrobię tak, że wycisnę sobie po prostu trochę na twarz. A w ogóle dużo z was mi pisze takie miłe komentarze, że ładnie wyglądam bez makijażu i jest mi sobie tak miło. Dziękuję, bo chyba mało kto się czuje komfortowo bez makijażu. Znaczy jak już się zacznie malować, bo wiadomo, że ktoś się nie maluje, to się czuje najlepiej na świecie bez makijażu, a w makijażu się czuje jak debil. Ale jak już się człowiek zacznie malować, to nie ma zmiłuj. Potem się wygląda bez makijażu, przynajmniej dla siebie. W sensie, że jakoś tak się czujecie jak bez ubrania, albo jak bez czegoś, po prostu coś brakuje. I czoło. Dobra, to chyba mamy gotowe i kolejny krok. Kolejnym krokiem jest korektor i tutaj spójrzmy. No way. Jest zupełnie 50/50. Nie sądziłam, że tak może być. Tutaj jestem bardziej fanką Born This Way, więc może użyję tego korektora. Ale zaskoczyło mnie to, naprawdę. I nałożę go sobie pod oczy, trochę wokół nosa i trochę tu, bo tak. I wklepuję. Dobra, ładnie. Dzięki wam. Zapytałam was o konturowanie, czy wolicie na mokro, czy na sucho i aż 63% z was powiedziało, że na mokro. W takim razie przygotowałam sobie paletę z Urban Decay, to jest taki shape shifter, tak się nazywa? Tak, shape shifter, bo z jednej strony są produkty na sucho, a z drugiej strony są produkty na mokro. I właśnie tego użyję. No i oczywiście użyję tego ciemnego koloru. To nie będzie tak łatwo z tymi włosami. W ogóle śmiesznie się robi makijaż, kiedy ma się tak włosy na twarzy. Tak mi się podoba ten zamysł, że wy wybieracie mi makijaż. Jeszcze można to pewnie jakoś modyfikować, coś z tym robić fajnego, ale na razie jeszcze nie mam pomysłów. Natomiast na pewno wiem, że będę robiła inne edycje takiego czegoś. Myślę, że w następnej edycji w ogóle zrobię tak, że odczekam trochę dłużej między zadanym pytaniem, czyli między wrzuconą ankietą a nagraniem filmu, bo teraz czekałam mniej więcej jakieś załóżmy 40 minut, a wydaje mi się, że mogę następnym razem poczekać na przykład dobę, tak żeby wszyscy zobaczyli i mogło wziąć udział więcej osób. Teraz załóżmy, że zrobię sobie nos też tą gąbką. Ta strona zawsze mi wychodzi ładnie, spójrzcie, a ta strona wyjdzie mi na pewno krzywo, bo zawsze mi tak wychodzi. Patrzcie go, nawet nie. Chciałam powiedzieć, że nos nigdy nie jest za szczupły, więc można konturować do woli, ale to nieprawda. Niektórzy sobie robią taki straszny ten nos. Tutaj oczywiście wiecie, druga broda. Pięknie.
Pięknie Agnieszka. Nie wiem czemu, ale przypominam sobie teraz Cher. Tyle, że ona miała czarne włosy, ale tak jakoś wyglądam, mam taką długą twarz. Ale lecimy dalej. Następnym slajdem jest puder i tutaj 62% wybrało Too Faced Born This Way. Więc w takim razie biorę opakowanie i to, co mi się bardzo podoba w tym pudrze, to to, że to jest takie piękne serduszko. Teraz wysypię go sobie trochę na wieczko i zanurzę gąbeczkę. W zasadzie mogłam was też zapytać, czy wolicie, żebym nałożyła puder gąbeczką czy pędzelkiem, ale obstawiam, żebyście wybrali gąbeczką. Uwaga. I teraz w takim razie zajmę się brwiami albo jakąkolwiek inną rzeczą, która tu była następna. Niech ja spojrzę. A, teraz mam ustawiony róż. No dobra, nieważne. W każdym razie z tych dwóch na palecie 70% aż z was wybrało ten bardziej brzoskwiniowy? Koralowy. Więc do dzieła. Jest to ta paleta od NYX-a i wybraliście ten cień, znaczy ten róż. A ja, jak musiałam sobie zagłosować, żeby zobaczyć, co wy wybraliście, to ja sobie wybrałam ten, ale się okazało, że wszyscy chcą ten. Ale mniejsza o większość, to jest wasz makijaż. W takim razie biorę ten koralowy blush i nałożę sobie na jabłka. Jak to się nazywa? Jabłuszko? Nie wiem, nieważne. Nawet całkiem ładnie wygląda do mojej opalonej skóry słonecznej, letniej. I to samo z drugiej strony. Nałożę sobie dużo, a co? Wiecie, radośnie i wiosennie i letnio i rumieniec. W następnym kroku dałam wam do wyboru, czym mam zrobić brwi, czy pomadą, czy kredką. I uwaga, 60% wybrało pomadę od Anastasia Beverly Hills. Przyznam, że dawno już jej nie używałam, więc jara mnie to. Bo ostatnio używam cały czas kredki. Mam wrażenie, że jest taka naturalniejsza, ale widzę, że idziecie tutaj w taki mocny, drapieżny look. Dobrze, w takim razie biorę moją Anastazję. Właśnie jak teraz będę w Stanach, to muszę kupić sobie też jaśniejszy kolor, bo to kupiłam trochę za ciemne. Więc nie oczekujcie tutaj delikatnego makijażu, ale z drugiej strony, jak mam teraz takie ciemne włosy, to będzie wyglądać super. Dzięki. Wezmę sobie do tego płaski, skośny pędzelek i jedziemy. Jakbym w ogóle zepsuła i źle zrobiła, to trudno, bo już naprawdę tak dawno nie malowałam pomadą, że tutaj mogą wyjść jakieś krzaczki. Chyba jest całkiem nieźle, jeszcze potem przyjadę po tym korektorem, a w zasadzie pod tym, żeby to ładnie wyszlifować, ale jak na długą przerwę to jest cacy. Jezu, idealnie mi wybraliście tą pomadę, naprawdę, tak mi dobrze teraz pasuje do tych włosów. Teraz wezmę ścięty pędzelek i nabieram korektora i postaram się wyrównać sobie linię. Wiecie, czasami wystarczy zmienić tylko kolor włosów i człowiek staje się innym człowiekiem. Powiedz mi, Instagramiku, jaki jest kolejny krok? Więc kolejnym krokiem jest rozświetlacz i tutaj 61% wybrało rozświetlacz Kat Von D i drugim był rozświetlacz od Cover Effects i to jest ten taki jednorożcowy, który testowałam na teście kosmetyków z Ameryki, to jest ten, ale wy wybraliście paletę Alchemist. I tutaj są 4 odcienie rozświetlacza i ja w zasadzie nie sprecyzowałam, którego mam użyć, więc co by było, jakbym pomieszała wszystkie? Chyba jeszcze nigdy tego nie robiłam. Wezmę taki mały pędzelek z Contigo i po prostu zanurzę trochę w każdym. Fajnie było to jeszcze tak rozetrzeć jakoś. No dobra, pomajtam trochę po każdym i już. I uwaga, co tu powstało? Jakiś taki bardzo chłodny, ale bardzo ładny. Jeszcze w takiej pozycji nigdy nie zakładałam rozświetlacza, ale no cóż, nowe włosy, nowe wyzwania, nowa ja. O, tu jakoś mi się inaczej nałożyło, patrzcie. Tam jakby było trochę bardziej chłodne, a tu trochę bardziej różowawe. Ale nie ma to znaczenia. Wszystkie są piękne. Teraz trochę na nos. O! Chyba za dużo niebieskiego czy tam zielonego. No dobra, trudno. Wszystko będzie takie jednorożcowe. Uwielbiam rozświetlacz na nosie, naprawdę. To jest mój konik, jeżeli jeszcze ktokolwiek tak mówi. Następnym krokiem był wybór cieni do oczu i tutaj dałam wam do wyboru 2 palety i obydwie z Urban Decay, ale obydwie nowe, których jeszcze do końca nie testowałam. Trochę może pomaziałam palcem, ale tak, żeby się malować, to jeszcze nie. I tutaj 68% osób wybrało drugą paletę, tą dolną. To jest taka. Wybraliście ją tylko na podstawie kolorów, ale spójrzcie tylko na opakowanie, jakie jest piękne. A ta druga paleta to była ta. Tutaj akurat nie za bardzo was zachęciła, no ale
Zobaczymy, jak to wygląda w środku. O tak, w ten sposób. Jest bardzo dużo kolorów i ogólnie ona polega na tym, że górny rządek jest takimi jakby cieniami, które zmieniają cienie, które są pod nimi. Więc ja zrobię tak, żeby użyć co najmniej... Jezu! Już mi ręka nie starcza. Żeby użyć co najmniej jednego cienia z każdego rządku. O! A, właśnie, teraz czas na bazę pod cienie. Uwaga, uwaga. 61% zagłosowało na Urban Decay Primer Potion. Okej, użyję. Proszę bardzo. Strasznie mi się podoba w ogóle opakowanie, bo jest naprawdę takie piękne, że wygląda rzeczywiście jak taki eliksir, można powiedzieć. I tutaj spójrzcie, wychodzi taka różdżka. Super. I to jest ta wersja kolorowa jak gdyby, bo jest jeszcze fioletowe opakowanie i to jest ta ich podstawowa baza i ona nie ma koloru, a tutaj, jak widzicie, jest taki bardzo fajny, waniliowy, jasny odcień i on wyrównuje nam ładnie kolor powieki, więc to jest idealne. Chociaż bardzo dobrze mi się też sprawdza w tej roli właśnie ten korektor z Urban Decay All Nighter, bo on zasycha i się robi właśnie taka fajna, jednolita warstwa. W zasadzie chyba ma dokładnie taki sam kolor jak ta baza. Teraz jak patrzę na tą paletę cieni, to jedynym minusem malowania tylko nią jest to, że tu jest tylko jeden matowy cień, i to jest czarny. Więc może to nie wyglądać aż tak ładnie, jakbym to pomieszała na przykład z inną paletą, wiecie, z matem, ale tak czy siak postaram się to zrobić najładniej jak się da. Zacznę może od tego cienia, takiego ciemnobrązowego. On nie jest aż tak super błyszczący, chociaż może jest. No nie wiem, nieważne. W każdym razie od niego zacznę. Wezmę duży, puchaty pędzelek. O, on jednak jest bardzo błyszczący. Jedziemy. Ale jest bardzo ładny, bo jest chłodny, natomiast ma ciepłe drobinki i bardzo ładnie to wygląda. Przemawia do mnie, fajny. W palecie zobaczcie, że on wygląda, przynajmniej moim zdaniem, o wiele cieplej niż na oku. Okej, mamy naszą bazę. Teraz zmienię pędzelek na mniejszy. Może wezmę ten i ten sam cień nałożę w zewnętrznym kąciku. Już teraz czuję, że sobie trochę nasypałam do oka, jak zwykle na dolnej powiece, no ale nie przeskoczę tego. Teraz wezmę bardziej precyzyjny pędzelek i użyję trochę tego czarnego, tak delikatnie, wiecie, żeby pogłębić załamanie. Też nie wiem, jak bardzo on jest intensywny. No, wzięłam taką kapkę naprawdę i to w zupełności mi tu starczy, jak widzę. To samo zrobię na drugim. Teraz wezmę ten ciemnozielony i precyzyjny pędzelek i nałożę ten cień na dolną powiekę, gdzie tak od środka do wewnątrz. Ciemny ten zielony, ale na szczęście są te zmieniające cienie na górze i chyba ich użyję tutaj właśnie na tą dolną powiekę. I teraz na górną powiekę nałożę ten pomarańczowy środkowy cień. O, spójrzcie tylko, jaki jest intensywny i jaki piękny ma odcień. To jest po prostu taki pomarańczowy. Serio, przepięknie to wygląda. Bardzo mi się podoba ten kolor. Myślę, że jeszcze sobie wzmocnię zewnętrzny kącik czarnym. Tak troszeczkę, żeby to zbalansować. I teraz uwaga, wejdą nam do akcji dwa zmieniacze, dwa shiftery. Tutaj użyję tych dwóch, czyli złotego i zielonego i właśnie spróbuję zmienić te dwa odcienie na jakieś inne. Może użyję pędzelka, bo chyba palcem nie dam rady tutaj w wewnętrznym kąciku. Spryskam sobie pędzelek migiełką, tak żeby, wiecie, cień był bardziej intensywny i biorę najpierw ten złoty, który się nazywa Bleach. I palcem go wmieszam w ten pomarańczowy. Jak widzicie, rzeczywiście ten cień pod spodem zmienił odcień, bo już nie jest aż taki ciemny, tylko się rozjaśnił i wpada ładnie w złoto. Okej, teraz czas na zielony. Zielony nazywa się Shifty. Ojejku. Zobaczcie, jaki to jest piękny kolor tu tworzy. Dobra, chyba cały zielony tym pokryję, bo jest po prostu przepiękny. I pomieszałam w wewnętrznym kąciku właśnie zielony z złotem. I wydaje mi się, że teraz możemy przejść do następnego kroku. I następnym krokiem jest wybór kredka czy eyeliner. I aż 85% z Was napisało, że eyeliner. Więc robię krechę. Tutaj mam eyeliner od NYXa i zrobię taką
No, taką kechę, żeby ją było widać. Wiecie w ogóle co jest śmieszne? Że ja się w ogóle nie przejmuję, że na przykład mam nie do końca równe kreski. Nie siedzę nad nimi godzinami i nie próbuję ich dopracować, żeby były idealne. Tylko stwierdzam, że i tak nikt tego nie zauważy. Jak ktoś zauważy, to jego problem. Czy coś takiego. Kolejnym krokiem jest tusz do rzęs i tutaj 59% stwierdziło, że chciałoby zobaczyć tą nowość od Karla Lagerfielda. Taka dwufazowa, czyli najpierw jest maskara, a potem są jakby takie extensions, kawałeczki małe rzęs. Nie wiem, nie umiem się wyrazić. Wygląda to w ten sposób. Są dwie buteleczki. W jednej jest tusz do rzęs, a w drugiej są właśnie takie kawałeczki rzęs. Nie wiem. I chyba to się robi tak, że po prostu się najpierw nakłada to, potem tamto i ewentualnie znowu to. Okej, jeżeli chodzi o szczoteczkę, to wygląda jak silikonowa, ale chyba to jest zwykła szczoteczka i bardzo mi się to podoba. Taka fajna, śmieszna. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie wygląda zupełnie normalnie, nie robi jakiegoś super pogrubienia, jeżeli już to bardziej wydłużenie. No taka zwykła, szczoteczka jest całkiem spoko. Chociaż jak już nakładam trzecią warstwę, to powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda, ładnie rozdziela. I teraz zanim zaschnie, podejrzewam, otworzę tą drugą tubkę i zobaczę co tu jest, jak to w ogóle wygląda. Na pewno jest o wiele lżejsza. Okej, są takie białe kawałeczki, które wyglądają jak pajęczyna. Czyli jedziemy z tym teraz. Ojej, ojej. Jakiś wielki klusek się tu zrobił. Oh no. Trochę jak taki, wiecie, sztuczny śnieg, trochę jak wata. O dobra. Na razie wygląda właśnie jakbym się ubrudziła taką watą, ale teraz czas na drugą część maskary. Czy to będzie przełom w moim życiu? Zobaczymy. Bo większość takich maskar właśnie dwufazowych z tymi przedłużaczami po prostu zbierała te kłaczki na szczotkę i nic z tego nie zostawało na rzęsach. Oj, chyba tutaj też tak jest. Tak, ta szczoteczka w ogóle wszystko zebrała. Nie wiem, jaki to ma sens. Może spróbuję jeszcze raz nałożyć i odczekam troszeczkę. W tym czasie pomaluję na przykład drugie rzęsy. Dobra, to zostawię tutaj. I teraz w takim razie czas na kłaczki. Wow. I spróbuję teraz jeszcze raz pokryć górne rzęsy. Wydaje mi się naprawdę, że to jest bez sensu, że ta szczoteczka to wszystko zgarnia. One się wcale tak mocno nie kleją, więc nie wiem. Nie robi to na mnie jakiegoś super wrażenia, ale sama maskara w sobie jest naprawdę fajna, bo jak się już nałoży 5. czy 6. warstwę, to zobaczcie, jaki jest taki delikatny efekt sztucznych rzęs. A jeśli już mówimy o sztucznych rzęsach, to uwaga, to jest chyba nasz następny krok. Tak! I tutaj 63% wybrało rzęsy po lewej. I to są rzęsy Lily Lashes, model Opulence. I w ogóle, jeżeli byście chciały wypróbować Lily Lashes, ale nie chcecie tak dużo płacić, to mam dla was kod na 10% zniżki. Jeżeli wpiszecie Get Yours i $2, to wtedy właśnie będziecie mieć 10% zniżki. Więc teraz je założę. A właśnie jeszcze tutaj czym je mam założyć, bo też dam wam do wyboru. Uwaga, czym je założyć? 79% osób wskazało na super zakładajkę z Lily Lashes w kolorze Rose Gold. Idealnie, bo mi też to w zasadzie bardziej pasuje, bo się już przyzwyczaiłam. Chciałabym tylko założyć je po prostu bez żadnego przypału na raz. Byłoby bardzo miło, więc spróbuję. Chyba nawet się udało bezprzypałowo dokleić. Ale wiecie co, jak teraz się przypatruję, to wydaje mi się, że jednak trochę tych farfocli zostało na rzęsach, bo tak jak na nie patrzę, to one są trochę bardziej puchate niż normalnie, więc może jakoś to działa, słuchajcie, może coś w tym jest. Dobra, ale to oko mamy gotowe, więc teraz drugie. I z rzęsami wygląda to teraz w ten sposób i już chyba został nam ostatni krok, czyli usta. Tutaj 68% zdecydowanie prawa strona, czyli nie jesteście tacy kolorowi, nie chcecie za bardzo kolorowych ust, tylko raczej takie stonowane. Wybrałam tutaj pomadkę NYX Lingerie w kolorze, jak sobie ładnie francusko powiedziałam, w kolorze Teddy. Ciekawe, czy będzie pasowało do tego makijażu. Chyba tak. Do dzieła.
Bardzo lubię kolor tej pomadki. Jest taki brązowo-szary. Rzeczywiście przypomina takiego zakurzonego misia. Ale co by tu dużo gadać, nasz wspólny makijaż jest zakończony. Koniecznie śledźcie mojego Instagrama, żeby nie przegapić kolejnych takich akcji. Bardzo możliwe, że na przykład nagram jakąś podróż na zasadzie hej, wybierzcie mi, gdzie mam jechać i co mam robić. Albo coś w tym stylu, więc wszyscy dawać na Instagrama, obserwować i widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki piękne, pa pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie tutaj na górze, żeby mnie subskrybować. O, dzięki!